Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj znowu z lasu nagrywam i przychodzę dzisiaj z takim vlogiem czytelniczym. Mam nadzieję, że uda mi się trochę tutaj ponagrywać i poczytać, a czytam Czarownicę od Andrzeja Paczkowskiego, książkę, która zapowiada się bardzo dobrze. Ja dopiero zaczęłam, ale już mnie wciągnęła ta fabuła. Mamy tutaj Adelgundę, która jest kucharką, natomiast pewien cień odmienia całkowicie jej życie, bo generalnie inaczej opowiem troszeczkę może. Adelgunda ma bardzo wymagającą matkę, która chce, aby Adelgunda znalazła sobie męża, miała dzieci, no bo już jest po 30, więc wypadałoby już mieć, bo już jest za stara na to. Oczywiście według matki. No i Adel to się nie podoba, więc już od 18 roku życia uciekła od niej i żyje oddzielnie, natomiast cały czas gdzieś tam z tą matką kontakt ma, no i ta matka cały czas ją tam naciska, żeby coś robiła innego. No i pewnej nocy Adel rozmyśla o swoim życiu, no i z nieba spada jej gwiazda w kolorze zielonym, jest taki zielony kamień. No i od tego czasu z Adel dzieją się dziwne rzeczy, bo to, co pomyśli, nagle się staje. Co prawda też czuje się źle jakby fizycznie, ale też na przykład pilot pojawia się znikąd, albo potrafi siłą umysłu włączyć telewizor. No takie, wiecie, rzeczy typowe dla czarownic. No i odzywa się do niej babcia, która zaprasza ją jakby do siebie. Podejrzewam, że matka wie, że ona zaczyna przejawiać jakoś te swoje moce, natomiast no, córka nie wie o tym. Żyła przez całe życie w nieświadomości, z babcią też nie miała nigdy kontaktu, więc jedzie do niej pierwszy raz w życiu. Myśli, że po to, żeby się nią zająć, natomiast chyba nie do końca tak jest. To babcia chyba będzie się zajmować bardziej Adelgundą. I matka ma też bardzo dziwną chorobę, gdyż jej ręce mają po pierwsze dziwny kolor, bo czernieją, a po drugie są jakieś powykrzywiane, jej dłonie. I to się pojawia, to znika, więc też tutaj podejrzewam, że to będzie miało jakiś wpływ na fabułę. Także na razie tyle. Będę pokazywać na bieżąco, co się dzieje. No i zapraszam na ten film. Trochę i czytam właśnie Czarownicę. Niewiele przeczytam, ale bardzo podoba mi się klimat tej książki. Im więcej dowiadujemy się informacji na temat babci
Adelgundy, czyli Adelgundy cmentarnej, tym ciekawiej się dzieje. W ogóle niedawno wyszła informacja, że już w maju wyjdzie drugi tom Czarownicy, więc już nie mogę się doczekać tej książki. No i generalnie ta historia jest dosyć mroczna, jednocześnie trochę humoru ma w sobie. No i jestem ciekawa, co odkryje dalej Adelgunda, bo jak na razie, nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie, ale jak na razie spotkała swoją babcię wraz z prawdziwym kotem w butach, także na pewno jest to ciekawe. Jeszcze będę na pewno czytać, więc przyjdę na pewno jeszcze z kolejnymi update'ami czytelniczymi. Minęło kilka dni od mojego wyjazdu na działkę, już wróciłam, natomiast książki Czarownica jeszcze nie skończyłam. Natomiast zostało mi około 100 stron tej książki i postanowiłam nagrać taki update przed zakończeniem. Książka niezmiernie mi się podoba, jest naprawdę świetnie napisana. Historia cały czas się toczy i cały czas coś się w niej dzieje i to nie jest tak, że jest aż za dużo informacji, tylko po prostu wszystko idealnie się składa jak takie najlepsze puzzle, jakie moglibyśmy układać. Generalnie powoli zaczynamy poznawać czarownicę, która jest złą czarownicą w mieście, w którym jest Adelgunda starsza, czyli babcia, i Adelgunda młodsza, czyli nasza w sumie główna bohaterka. Dowiadujemy się też, że będzie tutaj potrójna bogini, która jest bardzo ważna dla całej tej tutaj sprawy czarownic. I ona się chyba rodzi tylko raz na jakiś czas, ewentualnie nie do końca to ogarnęłam jeszcze. Nie wiem jeszcze, co w fabule ma do powiedzenia ten kamień, który Adelgunda młodsza znalazła. Więc też czekam na więcej informacji. Bo wydaje mi się, że to tak w takim odpowiednim momencie będzie użyte, bo tu wszystko jest dla czegoś. Liczę, że trochę historia mamy jeszcze się rozwinie. Mamy Adelgundy. No i mam pewne podejrzenia, kim może być ta czarownica, bo była tu pewna osoba wspominana. W zasadzie dwie i jestem ciekawa, w którą bardziej stronę to pójdzie. No ale zobaczymy, więc jeszcze na pewno dam dzisiaj znać, bo dzisiaj chcę skończyć już czytać Czarownicę, żeby móc przetworzyć to sobie na recenzję. No i na pewno zaraz będę jeszcze tworzyć zdjęcie na Instagrama, żeby wrzucić recenzję do innej książki. Tylko teraz nie powiem jakiej, bo nie pamiętam, która jest w mojej kolejce po kolei. Chociaż mogę to sprawdzić. Coś chyba Dirty Minds mi chodzi po głowie, ale nie jestem pewna. Tak, to jest Dirty Mind, czyli książka Kingi Litkowiec, więc dzisiaj do tego będę dodawać właśnie recenzję. No, także plany ambitne, praca, śniadanko, bo jeszcze nie jadłam, a jest już koło 12, co nie jest dobre. Potem spacer z psem. No i będę czytać w trakcie gdzieś te czarownice właśnie. Bo naprawdę bardzo mnie ta książka wciągnęła i nie dziwię się, że opinie o tej książce od samego początku były zachwycające, bo ja też jestem zachwycona. No i czekam już na drugi tom, bo on chyba wychodzi jakoś w maju, z tego co kojarzę. Także na razie to tyle. No i widzimy się w kolejnym update'cie, który też już niedługo się na pewno pojawi. Przechodzę właśnie z podsumowaniem Czarownicy od Andrzeja Paczkowskiego. I tu z tyłu teraz przeczytałam, że to jest dylogia tylko. Także czekam już do maja, aż wyjdzie ten drugi tom i będę mogła też przeczytać. Naprawdę bardzo dobrze się czyta tę książkę. Do samego końca trzyma w napięciu, no i
do maja trzeba czekać z tym kolejnym tomem. To będzie ciężkie, bo już bym chętnie sięgnęła od razu po drugi tom, żeby się zapoznać z nim. Mamy tutaj, o Jezus, mamy tutaj Adelgundę, naszą główną bohaterkę. Okazuje się, że ma ona pewne magiczne moce, które są jeszcze bardziej jakby pokazane dzięki babci, która też się nazywa Adelgunda. W sensie, no, babcia trochę pomaga Adel wyswobodzić swoje moce, no bo uczy ją tego, jak być czarownicą. Tam też w lesie, do którego jedzie, do babci, poznaje Merlina, w którym się zakochuje. Jest tam też pewien tajemniczy Wojbor. Też jestem ciekawa, kim jest ta postać, bo jeszcze to nie jest rozstrzygnięte w tym pierwszym tomie. W ogóle okładka jaka jest piękna. Tak, także wiele się dzieje, cały czas mamy napięcie w tej książce, cały czas dzieje się jakaś akcja, ale nie jest tego za dużo, jest to tak idealnie wyważone. Ja to już chyba mówiłam w jakimś poprzednim podsumowaniu. Więc jeżeli macie gdzieś pod ręką tę książkę, jest na pewno na Legimi, bo widziałam. Więc jeżeli macie Legimi, to możecie sięgnąć. Naprawdę polecam, tylko od razu uprzedzam, że od razu będziecie chcieli sięgnąć po drugi tom, bo ja już chcę, ale muszę czekać. Więc teraz będę tylko siedzieć, patrzeć na tę książkę i czekać na drugi tom. Ale przygoda nie z tej ziemi, niesłychana i naprawdę mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało. Miałam się w poprzednim kadrze pożegnać, także dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że taki film z czytaniem książki Wam się podoba. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmach już w przyszłym tygodniu. Cześć!